Witam w kolejnym odcinku. 16 marca 2025, chwilę po 7 rano. Jak widać, dzisiaj piękny, słoneczny poranek. No, temperatura może na razie nie zachwyca, bo jest jakieś tam -1, -2 stopnie, ale później ma być do +10. A dzisiaj wybieram się do Wołowa. Trasa na około 150 km, z czego 30% ma być po jakichś ścieżkach gravelowych. Zapraszam do oglądania i życzę miłego dnia. Ja to mam dzisiaj jakiegoś pecha normalnie. Najpierw stałem na przejeździe kolejowym, a teraz tutaj przy budowie drogi. I za Niechlowem, gdzieś około 15 km, zjeżdżam sobie na pierwszy odcinek leśny. Jak widać, ścieżka bardzo fajna, troszkę korzeni, ale jest mocno ubita, no bo jest mróz. Także powinno się tutaj przyjemnie jechać, nie powinienem stracić prędkości. Musiałem 2 razy stać tam na drodze, bo były roboty drogowe. I tak jak wspominałem wcześniej, na przejeździe kolejowym między Schową i Świdnicą, tam trochę natraciłem, ale nic. Ale tam jeszcze sarna sobie skacze, nie wiem, czy to będzie widać. Nawet tak dozumuję. No nic, jedziemy dalej. Kilka kilometrów przejechałem po całkiem dobrych szutrach, ale tutaj mam taką prawdziwą perełkę, kwintesencję szutrów premium. No, powiat górowski w niektórych miejscach ma naprawdę bardzo fajne te ścieżki leśne. Jestem w trakcie ich odkrywania, mam już kilka takich miejscówek. Akurat na tą trasę wybrałem sobie ten fragment. On ma też 3 chyba czy 4 km. Za Osetnem komut wyznaczył mi ścieżkę przez drogę, której nie ma, a ja teraz jadę ścieżką, której nie ma na komucie, ale z tego co widzę, to powinny one się złączyć niedługo i powinienem wrócić na wyznaczoną trasę. Po prawie 10 km niezłej wyrywy przez las, po piachu i dziurawych drogach. W końcu jakiś fajny szuterek. No tutaj niby tylko kilometr, ale później gdzieś jeszcze znowu zjeżdżam do lasu. No i tak jeszcze nie wiem, no z kilkanaście kilometrów chyba, zanim do Wołowa dojadę, będę miał takich leśnych dróg. Także nie jest lekko na razie. Piękne drogi sobie tu powyznaczałem, nie ma co. Jeszcze 10 km mam jechać tutaj przez lasy okoliczne. No, mam nadzieję, że kawałek za drogą będzie już lepiej, bo gdzieś tam mam przejeżdżać przez jakąś wojewódzką. No, na 42 km trafił się nawet jakiś nóżka asfalt. Chociaż chwilę odpoczynku i może troszkę prędkości nadrobię.
ale to on pewnie tylko 2 km do jakiejś tutaj wyseczki, a później znowu przez las, w sensie drogą leśną. Jestem miło zaskoczony, bo za Bieliszowem ten asfalcik dobry ciągnie się dalej. To jest chyba po jakiejś starej linii kolejowej poprowadzone, gdzieś tam widziałem jakiś znak. Jak będzie następny, to się zatrzymam i sobie to sprawdzę. Miałem gdzieś tutaj skręcić do lasu i nad Odrę bodajże albo Barycz podjechać, ale pierniczę, jak to mam taki asfalt fajny, to jadę do Smolnego, a później odbiję sobie tam właśnie na nadrzeczne drogi. Za Smolnym z powrotem zjeżdżam na drogi nieutwardzane. Tutaj będę, tak jak mówiłem, jechał przy rzece za chwilę. A przy nadodrzańskich wałach całkiem fajne szuterki i widać jeszcze skutki zeszłorocznej powodzi. Umocnione są te wały teraz workami z piaskiem nadal. Bo tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, wiele osób, szczególnie na południu kraju, ucierpiało wskutek tej powodzi. Jest oczywiście możliwość pomocy Serce dla Powodzian, zbiórka charytatywna dla osób poszkodowanych w zeszłym roku. Niedawno stuknęło mi 50 km. No tam po 2 km od Przywale chyba zjechałem tutaj do miejscowości. No i do samego Wołowa chyba już tam za dużo jakichś odcinków off-roadowych nie powinienem raczej mieć. Trzeba będzie poszukać jakiegoś miejsca na odpoczynek może tu. W Buszkowicach Małych na przystanku na 54 km robię sobie pierwszą przerwę. No tam te ścieżki leśne tutaj były nie najlepsze. No było kilka premiumów, ale to raczej mało. Z tego co patrzyłem, to do Wołowa zostało mi jeszcze 25 km i tam jednak będzie jakiś odcinek przez las, ale tam chyba sobie wybrałem jakieś tam lepsze ścieżki polecane na komucie. No a ten dojazd do wałów przeciwpowodziowych trochę mi zaorał rower. On teraz wygląda tak. No ale nic, tutaj chwilę odpoczywam i jadę dalej. Te pociągi to mnie dzisiaj prześladują, ja chyba wrócę do domu pociągiem właśnie. Tu drugi raz stałem na przejeździe kolejowym. Tam 2 razy przy robotach drogowych. A ja dzisiaj więcej postojów mam niż wszystkiego. Ale muszę przyznać, że te drogi tutaj koło Wołowa całkiem dobre, tylko nie wiem, czy to jest powiat lubniński, czy wołowski. Bo kiedyś pamiętam, jechałem z żoną do Wołowa na ścieżkę do klasztoru w Lubiążu. No to zjazd z piątki do Wołowa to była masakra. Może to się coś podziało przez ostatnie kilka lat. Że teraz to dużo lepiej wygląda. I za Orzeszkowem zjechałem sobie do lasu, do parku krajobrazowego Dolina i Jezierzycy. Jeszcze taki mostek. Może to jest ta Jezierzyca. Czyli malutki pięcior wodny. Do Wołowa zostało mi jeszcze 15 km. Tak na razie droga taka sobie, ale tragedii nie ma. Przejechałem sobie przez tory i tutaj po drugiej stronie, jak widać w tej części lasu, no droga premium, troszkę dziurek, ale to niczym nie przeszkadza, fajnie ubita. Można jechać jak po asfalcie praktycznie. To jest jakiś fragment, który jest zaznaczony na komucie. Także dziękuję bardzo autorowi tego odcinka.
kilku kilometrach naprawdę sztosowych szuterków wracam na asfalt. Do Wołowa zostało mi tam jakieś 7 km, może mniej nawet. I już chyba teraz naprawdę cały czas tylko asfaltu. Tak mi się jedzie dobrze po tym asfalcie, że nie pojechałem tam gdzie trzeba i muszę teraz kilometr wracać. Ja też wiem co mi się stało na telefonie, ale powiadomienie nie działa. A kawałek za Wrzosami, takie fajne stawki. One mi trochę przypominają stawy mylickie, ale tutaj jest ich tylko kilka. No niestety tamten fragment nie był ostatnim leśnym przed Wołowem. Mam tu coś takiego i 2 km do drogi tym będę jechał. Udało się wyjechać z tej Doliny Jezierzycy, no tam ścieżki niektórych to jest po prostu tragedia. Ale na szczęście do Wołowa, do centrum niecałe 3 km. Ale jeszcze trzeba prawie drugi tyle wrócić. Takim chodnikiem rowerowym sobie wyjeżdżam z Wołowa. No, miasto moim zdaniem ładne, ale podobne też do innych miejscowości na Dolnym Śląsku, takich jak Jawor czy Złotoryja. Te rynki bardzo podobnie wyglądają. Tutaj rynek najprawdopodobniej też ucierpiał podczas II wojny światowej, bo te kamieniczki są nowe, ale najbardziej mi się chyba podobały te woły przy starych murach obronnych. I w Golinie na 87 km robię sobie drugą przerwę. Jak widać jeszcze 65 km przede mną. Ja mam wrażenie, że teraz jedę trochę pod wiatr, ale tutaj było z górki, także całkiem spoko. Teraz w drodze powrotnej nie powinienem mieć aż tylu odcinków leśnych, chociaż tam i tak jakiś taki jeden dłuższy będzie koło Ryczenia. Także teraz gdzieś w okolice góry się kieruję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Stronę Wińska trafił się nawet jakiś niezły długi podjazd, może nie jest jakiś ostry, ale mam 90 km w nogach, no i trochę mi daje popalić, szczerze mówiąc. A najgorsze jest to, że przed samym domem też mam podjazd, co prawda krótszy, ale mi się wydaje, że bardziej stromy.
Wińsku, około 100 kilometra. Zrobiłem sobie jeszcze jedną przerwę, był odlew, zjadłem sobie hot doga. No mocno to podziałało na morale, muszę powiedzieć. No teraz praktycznie całą drogę jadę pod górkę. Tutaj te okolice Wińska, no to są naprawdę pagórkowate. No jeszcze prawie cały czas w Nordwind. Ale za tym, jak widać, asfalty pierwsza klasa. Około 50 km mi zostało. Kiepsko mi to dzisiaj jedzie, chyba się trochę za bardzo dotykam na słońce. Rzuciłem na taki pierwszy dłuższy rozjazd 150, a wcześniej tam niecałe 90 tydzień temu. Zrezygnowałem z tego odcinka leśnego do ryczenia. No za bardzo dzisiaj jestem zmęczony, żeby się tłuc jeszcze po jakichś, nie wiadomo jakich leśnych drogach. Jakbym wiedział, że tam są premiumy, to jasne, żebym pojechał. Jak sobie jadę tutaj jakimś bocznym asfalcikiem, no tak mi może wyjdzie nawet z kilometr mniej niż bym jechał tamten. Ale jak mówię, to naprawdę ciężko, dawno tak ciężko mi nie było. Na około 120 km, zaraz za podjazdem w Ryczeniu, robię sobie na przystanku autobusowym kolejną przerwę. No teraz tempo miałem całkiem dobre, około 20 km na godzinę. Ale ten podjazd tutaj no, dał mi nieźle wpalnik. Nie wiem, chyba zrobię sobie jeszcze jedną przerwę. Mówię, trochę źle przekalkulowałem swoje moce. Za mało ostatnio jeździłem i no teraz jest dosyć ciężko. Jeszcze około 30 km, także myślę, że spokojnie dam radę, ale bez jakiegoś szału. Tu niedługo nawet mam zjechać znowu na jakieś polne drogi, także może być ciekawie. Jak widać, powrót na ścieżki polnoleśne niezbyt przyjemny. No ale to tylko krótki kawałek tutaj nawet. I później z powrotem już chyba do końca asfalt. Tam w oddali widać może samochody. Nie wiem, na takim oddaleniu zupełnie nie, ale jak widzę samochody, to muszę tam dojechać. No dojadę do takiej drogi wojewódzkiej. I ostatnią przerwę na 133 km robię sobie w Naratowie. Tutaj też zrobię podsumowanie wyjazdu, no bo tam na tych ostatnich 17 km to już nic ciekawego nie ma. A ten odcinek to i na Rafie, i na tam jakichś innych wyjazdach też był. Także no, dzisiaj na pewno bardzo trudny wyjazd. Trochę za długiego sobie zrobiłem, bo jeszcze nie jestem w takim full trybie, że tak powiem. Mało ostatnio dosyć jeżdżę jak na mnie. Ale jeśli chodzi o sam przejazd, no to na pewno drogi leśne dzisiaj mi dały mocno w kość. Chociaż oczywiście też się trafiły jakieś premiumy, ale to ich tam nie było zbyt wiele. Sam Wołów bardzo ładny. A najbardziej mi się podobały ten pomnik Wołów na murze obronnym. No i po drodze też jeszcze kilka ciekawych miejsc. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.